Słuchacie podcastu HezGeo, w którym rozmawiamy o relacjach człowiek-środowisko w antropocenie. Od erozji gleb po marnowanie żywności. Omawiamy najnowsze badania z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podcast realizowany jest w ramach projektu HezGeo. Witajcie w drugim odcinku podcastu HezGeo, w którym będziemy rozmawiać o miastach i o ludziach w miastach. Ja nazywam się Ewa Górska i mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z 3 pracowniczkami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i członkiniami zespołu HezGeo. Dziewczyny, oddaję wam głos. Przedstawcie się po kolei i ja tutaj, żeby nie było zamieszania, wyznaczę. I na pierwszy ogień pójdzie Magda. Cześć, ja nazywam się Magdalena Kubal-Czerwińska i jestem geografem społecznym i uważam, że dość solidnie wykształcił mnie Instytut, bo w tej dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej zarówno tytuł magistra, jak i stopień doktora uzyskałam w Instytucie. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich tematów jak zrównoważony rozwój w turystyce i hotelarstwie, praktyki ograniczania marnowania żywności w turystyce, ale też kwestie aktywizacji zawodowej czy pracy w turystyce. Kto teraz? Nazywam się Katarzyna Gorczyca. Ja zajmuję się głównie geografią miast, gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym. W mojej pracy badawczej też zajmuję się kwestiami związanymi ze społecznymi procesami tego, jak społeczności miejskie mogą wpływać na zagospodarowanie przestrzenne miast. Pracę doktorską pisałam o przemianach na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych, więc też kwestia mieszkalnictwa była w kręgu moich zainteresowań badawczych. Teraz może właśnie skręcam tak trochę bardziej w stronę partycypacji społecznej i udziału mieszkańców w planowaniu przestrzennym i konfliktów w przestrzeni miejskiej. Cześć, ja nazywam się Agnieszka Nowa-Golejnik. Jestem ekologiem krajobrazu, to znaczy nie jestem jak dziewczyny geografem społecznym. Zajmuję się zarówno właśnie człowiekiem, jak i środowiskiem. W zasadzie taki mój background to bardziej geografia fizyczna. Zajmowałam się zmianami użytkowania ziemi i ich skutkami, też odpornością środowiska na działania człowieka. Teraz w projekcie, o którym będziemy mówić, zajmuję się kulturowymi usługami ekosystemowymi. I w tych moich badaniach zawsze jest zarówno człowiek, jak i środowisko, wpływ człowieka na środowisko, ale też takie przyrodnicze uwarunkowania działalności człowieka. To ja mam pierwsze pytanie, jak to jest, że wy się zajmujecie społeczeństwem? Bo myśląc o geografii, już wiemy z poprzedniego odcinka, że geografia jest dużo szersza niż może nam się wydawać, jak nie wiem, kończymy szkołę podstawową. Natomiast interesuje mnie ta kwestia społeczna. Tutaj mamy tak 2 geografki społeczne i ekolożkę krajobrazu. Czym te specjalizacje się zajmują tak naprawdę? Czy jak wygląda wasza praca naukowa? Magda? To jest bardzo złożone pytanie, ale wydaje mi się, że clue odpowiedzią jest przede wszystkim to, że ten człowiek zawsze w tym środowisku jest. I my zajmujemy się w naszych badaniach, i pewnie to potwierdzi i zarówno Kasia, jak i Agnieszka, zajmujemy się też tym funkcjonowaniem człowieka w środowisku i wszystkim tym, co tego człowieka otacza. Więc te badania geografów społecznych, zarówno pod względem jego bytności, jego działalności w środowisku geograficznym, nie mogą się odbywać bez analizy tego, jaki ten człowiek jest i jak on funkcjonuje w tym środowisku. Więc geografia społeczno-ekonomiczna, czy geografia społeczna, ona nie może analizować czegoś bez tego podmiotu. A tym podmiotem jest człowiek i jego działalność. Wydaje mi się, że Magda tutaj super podsumowała to, czym my się zajmujemy. Generalnie chodzi o to, że bardzo często faktycznie zwykli absolwenci szkoły, czy też po prostu zwykli ludzie utożsamiają geografię głównie z geografią fizyczną lub nawet geografią polityczną i na przykład pytają nas, czy jesteś geografem, to pewnie wiesz, gdzie jest jakiś kraj na mapie. A to zupełnie nie o to chodzi. Dla nas właśnie najważniejsze jest to, że my badamy to, w jaki sposób ludzie funkcjonują w przestrzeni i to, jakie mogą być też efekty pewnych relacji pomiędzy środowiskiem i człowiekiem i tym, jak człowiek wpływa też na środowisko. Więc tutaj można to badać w różnych skalach przestrzennych, od takich relacji, można powiedzieć, globalnych, po relacje bardzo lokalne i tego też nawet jak ludzie na przykład wpływają na właśnie środowisko w małych jednostkach urbanistycznych, takich jak miasta na przykład, tak jak my się zajmujemy, czy nawet w jeszcze skali nieco mniejszej.
Ja tutaj też potwierdzę to, co mówiła Kasia, bo myślę, że takim kluczem jest tutaj ta przestrzeń. My zajmujemy się w zasadzie w geografii bardzo różnymi zjawiskami, ale zawsze one muszą mieć odniesienie do przestrzeni. Czyli tutaj też jeśli są to jakieś zagadnienia miejskie, zagadnienia społeczne, to też je lokalizujemy dokładnie w jakimś konkretnym miejscu. I też odnosząc się do tego, co Kasia mówiła, że zwykle ludzie myślą, że my umiemy pokazać na mapie, gdzie coś jest, to chyba jeszcze z pierwszego roku studiów geograficznych pamiętam, że chyba profesor, który prowadził taki ważny wykład na pierwszym roku, wyjaśniał, że geograf nie jest od tego, żeby powiedzieć, gdzie coś jest, tylko dlaczego tam jest, tak? Czyli jakby wyjaśniać te wszystkie właśnie relacje głównie z przestrzenią, tak? Różne czynniki, które wpływają, że dane zjawisko dzieje się właśnie tam. To jeszcze tylko dodam, że bardzo się zgadzam z tym, co powiedziała teraz Agnieszka. Dodam jeszcze, że ta geografia to jest taka nauka systemowa. To nie jest nauka, czy nie jest to dyscyplina, która jest dyscypliną pamięciową. Bo geograf społeczny analizuje system relacji pomiędzy człowiekiem, tą jednostką, która funkcjonuje w środowisku i środowiskiem przyrodniczym. I to nigdy nie będą relacje, które zdarzają się raz, ale one będą się rozwijać, one będą ewoluować, one będą się przekształcać. Więc tutaj ta jednostka przestrzeni i czasu, ten wymiar przestrzeni i czasu jest bardzo istotny w badaniach społecznych. Czyli nie co jest tylko w miejscu, tylko tak jak Agnieszka powiedziała, dlaczego tak się dzieje. To przejdźmy w takim razie do tego, co badacie, bo wszystkie badacie miasta. I tak na zupełnie instynktownie pierwsze skojarzenie jest takie, że miasto jest raczej czymś przeciwnym środowisku przyrodniczemu. Raczej chyba myśli się o miastach w tym momencie jako, nie wiem, zatruciu środowiska, czy o betonozie. I trochę to są też takie rzeczy, które wy w jakiś sposób badacie, których dotykacie. Więc jakbyście mogły też powiedzieć więcej w ogóle na temat swoich badań. No i właśnie, i będziemy kontynuować trochę ten wątek w ogóle miejskości i geografii. To może ja zacznę. Właśnie tutaj chciałam podkreślić to, o czym powiedziałaś, że teraz się dosyć dużo mówi o miastach w kontekście właśnie betonozy, czy też zabudowywania nadmiernego. I w zasadzie mogę powiedzieć, że mnie to bardzo cieszy, bo w końcu zaczyna się kłaść nacisk na to, że miasta, owszem, powinny być dla ludzi, ale to nie oznacza, że one powinny być zabetonowane do końca i powinny zostać zaprojektowane w taki sposób, że mamy 100% betonu i asfaltu wylanego w danym terenie. Tylko chodzi o to, żeby to było takie środowisko, które jest przyjazne dla życia. Czyli po prostu tereny zielone również powinny się znajdować w mieście i powinny być tak zaprojektowane, żeby każdy z użytkowników miasta był w stanie z nich dobrze korzystać. No i właśnie my w projekcie, o którym tutaj będziemy mówić HESGEO, mój zespół zajmuje się w dużej mierze tym, w jaki sposób społeczności miejskie i takie społeczności lokalne są w stanie wywierać wpływ na rządzących miastami, na to, żeby te miasta się zmieniały w taki sposób bardziej, można powiedzieć, prośrodowiskowy. Czyli będziemy badać inicjatywy, które dążą do tego, żeby było więcej terenów zielonych, dostępnych dla mieszkańców, a nie żeby miasto zostało zaprojektowane tak ściśle odgórnie, w sposób tylko wybrany przez jednego czy tam dwóch urbanistów na przykład. Dlaczego to w ogóle jest ważne, żeby mieć te przestrzenie zielone? Bo jakby dla mnie osobiście jest to raczej oczywiste, ale mi też się zdarzało czasem być aktywistką, więc może po prostu jest mi bliżej. Ale mam wrażenie, że skoro betonowane są te miasta, no to nie dla wszystkich jest to ważne, żeby te przestrzenie zielone w miastach zostały. Z twoich badań możesz też pokazać nam, dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim mieszkańcy po prostu chcą spędzać czas w miejscach, które są jednak takie przyjazne dla nich. I właśnie z badań wynika, że tak naprawdę dużo przyjemniej spędza się czas w terenie zielonym. Oczywiście w poprzednim roku na przykład pojawiały się takie informacje podawane przez aktywistów, gdzie mierzyli temperaturę na rynkach świeżo wybetonowanych i w parkach, gdzie mamy tereny zielone i widać ogromną różnicę pomiędzy tym, że na wybetonowanym rynku temperatura osiąga ponad 50 stopni w słońcu w lecie, natomiast w terenach parkowych pod drzewami oczywiście ta temperatura wynosi około 20 stopni. Więc tutaj jeszcze dochodzi kwestia związana z adaptacją miasta do zmian klimatu, czyli właśnie tym, w jaki sposób mamy projektować miasta w związku z tym, że zmienia się klimat i trzeba będzie się przygotować na nowe wyzwania związane i z większą ilością ciepłych dni, takich upalnych,
jak i również też z gwałtownymi na przykład powodziami, czy też suszami, które mogą występować w miastach. Agnieszka, ty się zajmujesz podobnymi rzeczami tak naprawdę. Tak, właśnie chciałam tutaj dodać o tych terenach zielonych, dlaczego są zieleni, dlaczego są ważne. No ja się obecnie zajmuję kulturowymi usługami ekosystemowymi, czyli takimi niematerialnymi korzyściami ze środowiska dla człowieka. Właśnie tymi usługami pod kątem korzyści z obszarów zielonych czy terenów zieleni. Oprócz tego oczywiście te tereny zieleni pełnią, tak jak Kasia mówiła, różne inne funkcje. Właśnie chociażby dostarczają też usług regulacyjnych, czyli właśnie tą regulację klimatu też nam zapewniają. Ale jeśli chodzi o te niematerialne usługi ekosystemowe, czyli kulturowe, no to ludzie czerpią przeróżne korzyści. Przede wszystkim to jest ten odpoczynek czy możliwość relaksu. Tutaj no, są badania naukowe, które wskazują, że człowiek dużo lepiej się regeneruje w takim środowisku zielonym. No ale oprócz tego mamy inne usługi tutaj, na przykład właśnie chociażby wartości edukacyjne, możliwość wzmacniania więzi społecznych, wartości duchowe. Więc tutaj tych korzyści jest bardzo, bardzo dużo. Ja jeszcze tutaj zostanę przy tobie, Agnieszka. Się zastanawiam, jak badasz te kulturowe usługi ekosystemów. To jest, jak o tym mówisz, to jest bardzo szerokie tak naprawdę. Bardzo szerokie różne plusy też dla ludzi. Jak to badasz? Obecnie badam to takimi faktycznie metodami bardziej społecznymi, czyli właśnie przez kwestionariusze ankiet, trochę też takie mapowanie partycypacyjne. W zasadzie tutaj zaczynam te badania dopiero. Prowadziliśmy takie badania pilotażowe, wykorzystując kwestionariusz online, gdzie prosiliśmy też właśnie respondentów, żeby zaznaczyli na mapie punkty, w których przebywają, a następnie wykorzystując takie zdania wskaźnikowe, na przykład w tym miejscu uczę się więcej o otaczającym świecie, w tym miejscu czuję, że wzmacniam więzi z osobami, z którymi tu przybyłam, żeby jakby wskazać na te korzyści, które ludzie odnoszą faktycznie. To przejdźmy jeszcze do Magdy. Z kolei Magda, ty zajmujesz się w skrócie i bardzo upraszczając jedzeniem w mieście. Na czym polegają twoje badania? Ja zajmuję się jedzeniem w mieście, bo jedzenie to jest podstawowa potrzeba. I jak dziewczyny tutaj opowiadają o tych potrzebach, które miasto zapewnia każdemu człowiekowi, to jednak zwróćmy też uwagę na tą podstawową potrzebę życiową, jaką jest jedzenie. I w moich badaniach zajmuję się bardzo szeroko pojętą zrównoważoną konsumpcją, przede wszystkim tego jedzenia, które jest dostępne w mieście. I znowu to, że badamy to w mieście, to możemy pokazać, czy możemy zanalizować, jak mieszkańcy mogą sobie zapewnić, albo jak miasto może zapewnić względnie równy, ale dostęp do żywności. I próbujemy w tych badaniach zidentyfikować różnego rodzaju źródła żywności, ale też momenty i miejsca, w których ta żywność w miastach jest marnowana. I to jest główny obszar tych badań, czyli próbujemy zidentyfikować słabe punkty takich systemów żywnościowych w mieście, tego obiegu produktu żywnościowego oraz próbujemy sprawdzić, gdzie te słabe punkty, gdzie żywność jest marnowana, mogą zostać naprawione. I to też wiąże się z zadaniem miasta, bo mamy prawo w Polsce, między innymi ustawę o samorządzie, która mówi, że jednostki miejskie, czy jednostki gminne, czy gminy mają dbać o to, żeby każdy obywatel mieszkający na danym obszarze w danej jednostce miejskiej miał dostęp do opieki lekarskiej, do usług bytowych i do żywności. I teraz chodzi o to, żeby pokazać, że ta podstawowa potrzeba, nie tylko właśnie turystyka, sport, rekreacja, ale jedzenie, to jest potrzeba mieszkańców miast i należy tak prowadzić politykę również na tym szczeblu najmniejszym, czyli na tym szczeblu gminnym czy miejskim, aby mieszkańcy miast mieli dostęp do żywności i potrafili z tej żywności w tym całym systemie żywnościowym korzystać jak najwięcej i najczęściej. Prowadzisz badania na Śląsku, prawda? Tak. A wy, dziewczyny? No w zasadzie można powiedzieć, że teraz rozpoczęłam badania, które będą prowadzone w 4 obszarach metropolitalnych. To jest Kraków, Warszawa, Trójmiasto i Wrocław. Agnieszka? Te badania pilotażowe prowadziłam w Krakowie, natomiast oprócz tego mam projekt, który właśnie dotyczy też porównania terenów zielonych właśnie w obszarze miasta Krakowa, w bliskiej okolicy i też w obszarach górskich, więc
tu jest to zróżnicowane dosyć. A powiedzcie mi w takim razie, co wynika z tych waszych badań? Nie musicie wskazywać palcem i wytykać, gdzie są jakieś największe problemy, albo u kogo, w którym mieście, ale co wynika z tych badań w tym momencie? To może ja powiem krótko o badaniach, które robię w kontekście właśnie tych inicjatyw społecznych, w jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na politykę przestrzenną miast. No, ostatnio się zajmuję badaniami tych inicjatyw dotyczących akurat walki o czyste powietrze. I no, tutaj można powiedzieć dosyć śmiało, że Kraków jest prekursorem akurat takiej walki o czyste powietrze, w związku z tym, no, że smog był ogromnym problemem w ostatnich latach w Krakowie. No i w zasadzie w dużej mierze z badań przeprowadzonych, z wywiadów, które prowadziliśmy do tej pory, no to widać, że początkowo może się wydawać, że aktywiści są traktowani czasem przez rządzących miastami trochę jako osoby takie trochę, można nawet powiedzieć, zwariowane albo niepoważne, ale jeżeli są odpowiednio konsekwentni w swoim działaniu, jeżeli potrafią się zjednoczyć jako, jest takie angielskie słowo stakeholderzy, czyli interesariusze, i potrafią wspólnie dążyć do jednego celu, angażując w to mieszkańców, to są w stanie jednak dość sporo wywalczyć. No i rzeczywiście ta uchwała, która była wprowadzona w Krakowie antysmogowa, spowodowała, że widzimy realnie poprawę jakości powietrza w Krakowie, a co za tym idzie i co jest jeszcze bardziej, myślę, pozytywne, spowodowało to dużą zmianę w świadomości społecznej mieszkańców i też taką zmianę w świadomości aktywistów w innych częściach Polski, że zaczynają dawać przykład właśnie tej walki o czyste powietrze z Krakowa jako taki pozytywny przykład i wiedzą, że są w stanie też wywalczyć pewne cele w innych miastach. Czyli mamy wpływ. Dobrze wiedzieć, to super. Jeśli chodzi o te moje badania pilotażowe, to na pewno widać, że niezależnie czy mamy właśnie, tu prowadziłam badania w 2 obszarach, w Parku Jordana, czyli takim małym obszarze parkowym i Lesie Wolskim, który jest dużym już lasem powiedzmy podmiejskim, znaczy w mieście, ale jakby na peryferiach. Dodajmy, że w Krakowie dla tych, którzy słuchają i nie są z Krakowa. Tak, w Krakowie. To jakby wynik jest taki, że niezależnie od tego, czy właśnie mamy taki duży obszar, czy mały, to te korzyści ze środowiska mamy, tak? Te niematerialne usługi ekosystemowe, czyli właśnie obydwa te obszary dają nam, mimo właśnie dużych różnic między nimi, te wszystkie korzyści. Pewnie w różnym stopniu to będę dalej badać, ale te korzyści są. Oprócz tego myślę, że to też jest fajne, bo czasem mówi się, że tylko narzekamy, ale ja badałam, mówię tutaj o usługach ekosystemowych, ale badałam coś takiego, co nazywa się disservices. No, ja to tłumaczę jako doświadczenia niekorzystne. I jednak ludzie, którzy są w tych obszarach zieleni miejskiej, to bardziej zwracają uwagę na te korzyści niż na te elementy niekorzystne, co myślę, że znaczy oczywiście te elementy niekorzystne też są ważne i mogą jakoś tam być przeszkadzające w czerpaniu korzyści z przyrody. Natomiast właśnie to, że mniej zwracamy na nie udział, myślę, że jest takim. Widać, że ludzie odpoczywają tak w tych terenach, a nie tylko właśnie szukają, co jest tutaj nie tak. Ciekawe jest też to, że w przypadku niektórych tych usług ekosystemowych, na przykład właśnie wzmacnianiu więzi społecznych, to do końca nie ma znaczenia, czy właśnie mamy park, czy mamy las, czy mamy ławeczki, czy na przykład mamy kopiec też w Lesie Wolskim. We wszystkich tych miejscach te więzi społeczne mogą być wzmacniane, bo we wszystkich tych miejscach możemy być z kimś i dzielić to doświadczenie. Natomiast w przypadku niektórych korzyści, na przykład jakichś tam wartości estetycznych, czy wartości duchowych, znaczenie mają pewne elementy środowiska. Na przykład akurat tego nie mamy w parkach krakowskich w takim dużym stopniu. Wprawdzie fontanna jest w Parku Jordana, ale chyba nie działała, jak prowadziłam badania. To właśnie ta obecność wody wzmacnia niektóre usługi. Czy też na przykład duża różnorodność krajobrazu, czy nawet różnorodność biologiczna, czyli to, że mamy bardziej złożone zbiorowisko roślinne, jest ważne na przykład dla usług o charakterze estetycznym. Czyli po prostu jest nam lepiej, jak patrzymy na dużo zieleni różnej, nie? I wodę, i tak. Generalnie parki krajobraz jest zróżnicowany po prostu. Parki są fajne. Beton nie jest fajny, parki są fajne. To Magda, jak jest z jedzeniem w takim razie? Na jakim my jesteśmy poziomie ze świadomością w ogóle chyba marnowania żywności i jakiegoś takiego bezpieczeństwa żywnościowego? To się polepsza i mogę powiedzieć tak.
Różne organizacje, które mają światowy zasięg, badają wielkość marnowanej żywności na świecie, również w podziale na kraje. I musimy tutaj wiedzieć, że Polska jest 5. w Europie krajem, który najwięcej marnuje. I te dane na szczęście się polepszają, jeżeli chodzi o tą ilość marnowanej żywności. W 2017 roku szacowano, że w Polsce marnuje się około 9 milionów ton żywności. I dla nas te 9 milionów ton żywności to może być taki ogromna ilość, bo to jest stawka roczna. I teraz, żeby sobie wyobrazić to Bank Żywności stworzył taką interpretację tej wartości. I wyobraźmy sobie, jakbyśmy mieli na przykład wagony towarowe, one mają mniej więcej taką pojemność 40 ton, to jakbyśmy te wagony towarowe wypełnili jedzeniem, które się marnuje rocznie w Polsce i ustawili taki pociąg, naśladując granicę Polski, północną, południową, wschodnią i zachodnią granicę, to ostatni wagon spotkałby się z pierwszym. Prawda? Czyli całą granicę Polski wybrukowalibyśmy tymi wagonami zmarnowaną żywnością. Najnowsze dane z 2020 roku pokazują, że tej żywności marnuje się troszeczkę mniej. To jest już około 5 milionów ton. Czyli ta świadomość się polepsza. I dla nas ważny jest też w tych badaniach bezpośredni stosunek człowieka do tej marnowanej żywności. Po pierwsze do problemu marnowania żywności, czyli jak człowiek postrzega ten problem marnowania żywności, czy w ogóle go dostrzega. Prawda? A jeżeli go dostrzega, to czy podejmuje jakiekolwiek działania w celu ograniczania marnowania żywności, nawet na tej najniższej skali, czyli tam u siebie w rodzinie, w domu. A z drugiej strony, jak to się ma do tego, że mamy zdolność, mamy możliwość do takich działań, aby tą żywność, która się już prawie marnuje, redystrybuować. Czyli wprowadzać ją z powrotem do tego systemu żywnościowego. I badania światowe zawsze mówią o tym systemie żywnościowym jako takim zamkniętym cyklu od produkcji do konsumpcji. A my chcemy zwrócić też uwagę w tych naszych badaniach na to, że po tych etapach produkcji, przetwarzania żywności, która dochodzi do miast, czyli dociera do miast, dystrybuowanych, tej żywności dystrybuowanej w mieście i konsumowanej przez mieszkańców miasta, jest jeszcze taki etap jak redystrybucja, czyli pozyskanie tej żywności, która już ma się zmarnować, ale jest wciąż zdalna do spożycia i jak z powrotem włączyć tą żywność w ten cały system żywnościowy, w ten lokalny system żywnościowy. I to jest też bardzo ważne, bo okazuje się, że na bardzo niskim poziomie, czyli jeżeli chodzi o tą gradację aktorów, to już na tym poziomie lokalnym, bardzo można by powiedzieć nawet mikroobszarze, działają osoby, aktorzy, instytucje sformalizowane, ale też niesformalizowane bardzo często, które podejmują ten temat redystrybucji żywności, czyli odzyskiwania tej żywności, która jest jeszcze zdolna do spożycia, ale po prostu trafia tak jakby do kosza na śmietnik. A to wynika bardzo często z tego, że tak zostaliśmy wychowani. I nasze badania, które nie w ramach tylko HESGEO, ale innego projektu prowadziliśmy i zrealizowaliśmy, okazuje się, że my jesteśmy takimi trochę podglądaczami. To znaczy my uczymy się tych sposobów ograniczania marnowania żywności, nawet w naszych rodzinach, patrząc na innych. I bardzo tutaj duża rola jest naszych dziadków i rodziców, którzy nam pokazali, jakie my w tej najmniejszej komórce społecznej, tej rodzinie, możemy wprowadzić sposoby ograniczania marnowania żywności. I to jest też bardzo ciekawe, bo obserwujemy teraz taką zmianę pokoleniową. To też pokazuje literatura światowa, literatura dotycząca polskiego problemu ograniczania marnowania żywności, że mamy tak jakby 2 pokolenia żyjące jednocześnie. Jedno to jest pokolenie naszych rodziców i babci, którzy wciąż jeszcze uważają, że jedzenie to dar Boży i należy oszczędzać ten dar Boży. No nigdy nie powinno się to zmarnować. Ten chleb jest właśnie taką personifikacją tego daru Bożego, prawda? Że chleba nigdy nie może zabraknąć na polskim stole, no i ten chleb też nigdy nie powinien się zmarnować. I mamy tą wiedzę, która jest przekazywana przez rodziców, dziadków młodym pokoleniom. A młode pokolenie, które wychowane jest już w tym nurcie nowych postaw środowiskowych i prośrodowiskowych, wiedzą, że nie tylko należy nie marnować jedzenia, czyli nie niszczyć tego jedzenia, ponieważ to jest dar Boży, ale bardziej jest to szkodliwe dla środowiska. Czyli mamy tak jakby zestawienie się 2 postaw, które prą do tego samego, prawda? Czyli chcą,
Czy pokazują, te postawy, owe postawy pokazują, że tego jedzenia nie można marnować z różnych powodów, różne czynniki, czy różne motywy nami kierują. Starsze pokolenie uważa, że to ma wartość religijną, jedzenie ma wartość religijną, a młode pokolenie uważa, że nie wolno marnować żywności, bo to jest złe dla środowiska, że oni mają wpływ przez marnowanie żywności na środowisko, dlatego należy ten wpływ odwrócić, czy jakkolwiek go zaniechać. I tutaj w tej polskiej świadomości, czy w tym polskim problemie marnowania żywności, my mamy też bardzo dużo, czy możemy też opisać bardzo dużo czynników, które wpływają na te nasze postawy ograniczania marnowania żywności. Czy to jest płeć, czy to jest właśnie wiek, wykształcenie, religijność, wielkość rodziny, dochód, prawda? To też są czynniki, które moderują, które wpływają na nasze postawy wobec ograniczania marnowania żywności, czy tego problemu marnowania żywności. To jest bardzo ciekawy wątek, który teraz mnie zainteresował, czyli ta kwestia zmiany pokoleniowej, bo myślę, że prowadzicie bardzo aktualne badania dotyczące bardzo aktualnej sytuacji, w której ta urbanizacja się powiększa, ale też te wątki i świadomości środowiskowej też się pogłębiają. Czy u was, Kasia i Agnieszka, też widać kwestie takie pokoleniowe, czy może jakieś właśnie różnic między pokoleniami tych aktywistów, czy świadomości dotyczącej korzystania z zieleni, która też w jakiś sposób łączy się z takimi współczesnymi przemianami, czy naszym pokoleniem, czy młodszym pokoleniem? Widać oczywiście te wątki pokoleniowe, chociaż może bardziej nasze badania dotyczą kwestii takich uniwersalnych, które powinny dotykać wszystkich pokoleń, ale na przykład w kwestiach związanych właśnie z jakością powietrza dosyć często z jednej strony mówi się, że powinno się kłaść nacisk na to, żeby edukować młodsze pokolenia, żeby mówić w przedszkolu, w szkole o tym, że bardzo ważne jest, żeby oddychać czystym powietrzem. I z jednej strony faktycznie tak jest. Już na przykład dzieci czy przedszkolaki wiedzą o tym, że to jest ważne, żeby oddychać czystym powietrzem. A z drugiej strony też są głosy właśnie aktywistów, którzy mówią, że dobrze, owszem, jest to ważne, ale doszliśmy do takiej ściany, można powiedzieć. To powietrze było tak złe na przykład w Krakowie, że w zasadzie nie ma czasu, żeby prowadzić takie działania na poziomie przedszkola czy szkoły, czy tylko trzeba działać teraz, żeby to właśnie ci ludzie, którzy palą plastikiem w piecach, zaprzestali tego. Oczywiście zdarza się tak, i to jest wersja optymistyczna, że przedszkolak na przykład powie: dziadku, babciu, nie palcie plastikiem w piecu, bo potem przez to ja będę chory, albo nie wycinajcie drzewa, dlatego że to jest ważne dla planety, żebyśmy mieli więcej zielonych terenów. Natomiast wydaje mi się, że w dużej mierze tutaj właśnie też kwestie związane na przykład z tym może nadmiernym betonowaniem niektórych przestrzeni publicznych w parkach spotkały się z jakimś takim rozdźwiękiem może społecznym, bo starsze pokolenie zwracało i podkreślało dużą wagę tych terenów zielonych w przestrzeniach publicznych. Później doszliśmy trochę do takiego etapu liberalizacji, że fajnie byłoby, żeby wszystko wyglądało tak nowocześnie, czyli właśnie jak w miastach Europy Zachodniej, czyli dużo betonu i parku, a już w zasadzie w tym momencie w ogóle się tak nie projektuje właśnie w Europie Zachodniej, tylko wraca się do tych dużej ilości zieleni, niekoszenia nadmiernego łąk, czy też terenów zielonych w parkach. Także może teraz właśnie pokolenie takie młodsze, 20-30-latków zwraca uwagę, że musimy jednak pamiętać o tym, że nasza planeta jest dla nas ważna i zaprzestać nadmiernej ingerencji w przyrodę w miastach. W moim przypadku to może różnic w takim korzystaniu z tych terenów, znaczy wszyscy korzystają z terenów zielonych, ale korzystają na różne sposoby, tak? Jakby inne rzeczy interesują powiedzmy nastolatków, którzy na przykład w Parku Jordana gromadzą się głównie właśnie na boiskach sportowych i pewnie to wzmacnianie więzi społecznych jest dla nich ważne, natomiast dla ludzi starszych właśnie jakiś spacer, możliwość refleksji, regeneracji będzie tutaj też istotny. Tak samo właśnie ludzie, którzy chodzą, pewnie matki czy rodzice z dziećmi, którzy chodzą do parku, po prostu pewnie jakoś tam wzmacniają te więzi społeczne też ze swoimi dziećmi, ale jakby też w inny sposób korzystają z tych obszarów zieleni. Chyba COVID zmienił naszą świadomość, nie?
Tak, tutaj to znowu nie moje badania, natomiast właśnie też tereny zieleni trochę zyskały inną funkcję podczas COVID-u. Szczególnie właśnie kiedy był lockdown, to one też były takim miejscem właśnie nie tylko czerpania tych korzyści rekreacyjnych, regeneracyjnych, ale też jeden z artykułów właśnie mówi, że to takie miejsce właśnie też budowania społeczności się stało, tak? Gdzie w innych miejscach ludzie się nie mogli gromadzić. Tutaj też, Kasia, wspomniałaś wcześniej o uniwersalności pewnych problemów, ale też o kwestiach tego, jak projektowane są na przykład miasta i że w Europie Zachodniej projektuje się je już inaczej, a u nas chyba dopiero sobie to uświadamiamy. I tutaj dochodzimy w ogóle do tego, czy wracamy do tego, że ten podcast powstaje w ramach projektu HESGEO, który jest projektem międzynarodowym. Więc chciałam was zapytać, jak to w ogóle jest, że jako geografki jakby pracujące też na przykładach polskich, co wam daje ta współpraca międzynarodowa? Czy jak ona działa? Czy to jest kwestia wymiany wiedzy, czy to jest kwestia patrzenia na inne modele i jakiegoś porównywania? Jak w tym projekcie to się rozwija? To jest właśnie dla nas niesamowita szansa, że mogłyśmy się zaangażować w projekt HESGEO i w projekcie są przewidziane różne możliwości współpracy. Jednym z możliwości były szkolenia międzynarodowe, jak również staże. Na przykład ja razem z koleżanką z mojego zespołu byłyśmy na stażu w Berlinie i byłyśmy niezmiernie szczęśliwe, że akurat tak się stało, że jednym właśnie z partnerów projektu są partnerzy z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, ponieważ Berlin wydaje się, że jest najlepszym takim laboratorium tego, jak miasto się zmienia i jak powinno się zmieniać w XXI wieku. Szczególnie właśnie w kwestiach związanych z partycypacją, z tym, w jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na to, jak prowadzić politykę przestrzenną w miastach. My na przykład podczas naszej wizyty właśnie tej stażowej odwiedziłyśmy parę takich przestrzeni i myślę, że to pewnie najbardziej znanym terenem to jest obszar dawnego lotniska Tempelhof. Jest to obszar wielkości mniej więcej 4 czy 5 błoń krakowskich i to jest teren, o który były toczone, można powiedzieć, takie, w cudzysłowie powiedzmy, wojny właśnie mieszkańców Berlina o to, żeby teren lotniska nie został zabetonowany i zagospodarowany w sposób komercyjny, tylko żeby to lotnisko pozostało dostępne dla mieszkańców i faktycznie, jeżeli przyjdzie się na ten teren lotniska Tempelhof, to jest to świetne miejsce do oglądania, jak przebiegają relacje społeczne w takiej po prostu zwykłej przestrzeni zielonej. Właśnie jest to duży teren, głównie porośnięty trawą lub znajdują się tam też takie ogródki społeczne, gdzie lokalni mieszkańcy mogą uprawiać warzywa na swoje potrzeby i miejsce rekreacji dla Berlińczyków. Więc to jest jeden z takich właśnie fajnych przykładów tego, jak mieszkańcy są w stanie wywrzeć nacisk na to, żeby teren, który dla nich jest ważny społecznie, pozostał tym terenem takiej rekreacji, regeneracji i miejscem ważnych interakcji społecznych. Padło tutaj o ogródkach społecznych, więc popatrzyłam na Magdę. Magda, wiem, że ty teraz w ogóle, nie powiedzieliśmy tego, ale ty w tym momencie łączysz się ze studia zagranicznego z nami. My tutaj z dziewczynami siedzimy w jednym pokoju, a ty jesteś za granicą, więc jakby bardzo mocno korzystasz też z tej współpracy, więc powiedz trochę więcej o twojej perspektywie. Tak, ja mam przyjemność właśnie uczestniczyć w takim wyjeździe stażowym w Belgii, w Leuven, w Katolickim Uniwersytecie w Leuven i obserwuję tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że Belgia, czy Leuven jako miasto studenckie, już bardzo dobrze wypracowało sobie takie modele ograniczania marnowania żywności. To stało się już pewnym nawykiem. O ile w Polsce bardzo popularne są różnego rodzaju aplikacje ratujące żywność przed zmarnowaniem, Too Good To Go czy Foodsie, tutaj studenci żyją właściwie na tych aplikacjach i pozyskują czy odkupują za prawie bezcen jedzenie ze sklepów, z restauracji i tym się po prostu żywią. Tutaj w Leuven faktycznie te aplikacje to może nie jest podstawa żywności studentów, ale studenci wiedzą, że przez to można ograniczać to marnowanie żywności jakimś takim niższym kosztem. Druga sprawa to jest to, że tutaj w Leuven Instytut Geografii, w którym jestem, czy tutaj zakład tej geografii turystyki, oni akurat się zbuntowali przeciwko systemowi sami jako
instytut, ten taki ogródek społeczny na uniwersytecie otworzyli. I ja pytałam się tutaj, jak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście władze, czy różnego rodzaju interesariusze, czy władze tego wydziału, no nie były zbyt ucieszone tym pomysłem tworzenia ogródka społecznego, ale oni to zrobili. Zaprosili prasę, zaprosili dziennikarzy, otworzyli ogródek społeczny na uniwersytecie i wszyscy są zadowoleni. Jedna z lepszych inicjatyw, którą można było zrobić właśnie dla celów użytkowania tych terenów zielonych, które mają dawać różne, czy zaspokajać różne potrzeby. I między innymi taką potrzebą jest to taka potrzeba w czasie pracy wyjścia na zewnątrz, popatrzenia się w zieleń, bo zieleń przecież uspokaja, ale też nawiązywania znajomości, wypicia kawy, pogrania w ping-pong, czy podoglądania tutaj tych warzyw i owoców, które oni tutaj uprawiają, z różnym skutkiem, ale jest to takie miejsce integracji też uczniów i pracowników Instytutu z inicjatywy pracowników, więc to mi się tutaj udało podglądnąć. No jest to bardzo taki kusząca opcja, żeby może też spróbować to u nas na kampusie zrobić. I tak patrzę tutaj teraz na Kasię, bo Kasia będzie najbardziej tutaj osobą, która powie mi, czy byłoby takie zielone światło, czy nie. Ale no nie chcę zapeszać. Ale została teraz wystawiona, to wszystko publicznie pójdzie. Nie, myślę, że bardzo dobrze, ponieważ ja też działam w takiej oddolnej właśnie inicjatywie Campus Plus na UJ-cie, gdzie próbujemy właśnie trochę poprawić sposób zagospodarowania kampusu UJ. I całe szczęście byłam w Leuven właśnie na jednym spotkaniu, więc widziałam, jak fajnie wygląda ten ogródek społeczny i jestem zachwycona tym, jak oni właśnie też podeszli do tego sposobu w sposób oddolny. I co jeszcze może jest ciekawe, po sukcesie takim właśnie trochę zbuntowaniu się przez pracowników, po około roku czy 2 zostali zaproszeni przez władze uniwersytetu do rozbetonowania po prostu części kampusu uniwersytetu i wprowadzenie tam bardziej takiej dzikiej zieleni. Więc to jest, mam nadzieję, ten krok, w którym my pójdziemy, że właśnie usuniemy nadmierną betonozę w części polskich miast i będziemy dążyć do większego zagospodarowania terenów zielonych. Brzmi to super. Skorzystamy na tym. Odnośnie korzyści ze współpracy międzynarodowej, to w moim przypadku myślę, że to jest największa ta wartość dodana, to jest takie dodatkowe spojrzenie, inne spojrzenie właśnie na niektóre problemy, bo tutaj pracując w swojej grupie badawczej oczywiście też jesteśmy różnymi ludźmi i też ten projekt jakby budujemy właśnie dodając swoje spojrzenia. Dodatkowo właśnie w HESGEO jakby spotykając się, dyskutując też, to sam udział w tym projekcie myślę, że też pokazuje nam inną perspektywę. Natomiast właśnie partnerzy zagraniczni, ja tutaj współpracuję z naukowcami z Berlina i z Salzburga. Też do mojego projektu właśnie dodają też nowe cegiełki, tak? Co by warto zbadać, co na przykład wyszło w ich badaniach. Tutaj na przykład odnośnie terenów zielonych, to w Berlinie chyba już, albo generalnie w Niemczech, nie jestem pewna, czy w Berlinie były robione takie badania, że właśnie w wyniku zmian klimatu te parki trochę tak niejako brązowieją, tak? Pewnie część roślin usycha i jakby już pomijając, że to wpływa na te zdolności regulacyjne chociażby klimatu, to też ludzie są mniej na przykład zadowoleni z tej możliwości na przykład odpoczynku w tych terenach i to jest też coś, co właśnie te obszary zielone zmieniają się w czasie, znaczy zmieniają się ze względu na zmianę klimatu, ale też jest pewna sezonowość tych obszarów zielonych, tak? Inaczej będziemy się czuć w tym parku w jesieni, inaczej na wiosnę. I to jest na przykład też coś, na co partnerzy zwrócili mi uwagę, że warto by na przykład włączyć do tych badań. No a oprócz tego właśnie mogę porównywać tak, to co wychodzi, jakie wyniki mam tutaj uzyskane z Krakowa z innymi miastami, tak? Z tymi miastami chociażby partnerów. Wydaje mi się, że właśnie też dużą wartością dodaną tego, że my współpracujemy z naukowcami z innych krajów jest to, że oni jakoś uświadamiają nam nowe nurty, które są teraz współcześnie w geografii na przykład społecznej badane. No i załóżmy, odnosząc się do kwestii na przykład zagospodarowania właśnie terenów zielonych w miastach, to obecnie w literaturze zachodniej kładzie się dosyć duży nacisk na to, że należy pamiętać, że te tereny zielone są użytkowane przez różne grupy społeczne, a na przykład były projektowane głównie przez mężczyzn, którzy nie zwracali uwagi
na takie kwestie jak bezpieczeństwo, dobre oświetlenie danych terenów, że jednak warto na przykład włączyć kobiety głównie do planowania, pamiętać o tych grupach bardziej wykluczonych. Teraz na przykład jak mamy duży problem z dużą ilością uchodźców nawet w Polsce, żeby zaprojektować te tereny, żeby one też włączały różne grupy społeczne, czyli na przykład uchodźców właśnie, czy grupy wykluczone. I to jest coś, co często się może trochę zapomina właśnie w polskim kontekście i tutaj jakby mamy w swoich badaniach superwajzorów z zagranicy, to oni nam przypominają o różnych nowych, nowoczesnych trendach, o których należy pamiętać. Czyli dzięki temu też idziecie w kierunku takiej, przynajmniej europejskiej, takiej właśnie współczesności i nowoczesności, ale zastanawiam się też nad tym, że tak naprawdę jednocześnie włączacie głosy i badania polskie i taką polską specyfikę tego, co badacie w ten światowy dyskurs. I czy widzicie, że to jakoś też rezonuje za granicą na przykład, że nagle pojawia się więcej badań i badaczek na przykład z Polski i cieszą się, że jest jakiś nowy input, czy nowe input, też mam problem z anglicyzmami, nowy wkład. Nie wiem, czy z samym naszym wkładem się cieszą, natomiast myślę, że też te problemy polskie są też specyficzne dla nich. Na przykład ostatnio był z wizytą naukowiec z Belgii, dla którego czymś niesamowitym było, no to już nie jest taka bardzo społeczna część, ale pod Krakowem jak się dzieją procesy zarastania pól, tak, porzucania pól i zarastania pól. No dla nas, znaczy ja w ogóle, dla mnie ten temat badawczy jest znany od dawna i też jakoś tam się nim zajmuje, chociaż właśnie nie jest tutaj w tematyce geografii miast. Natomiast dla niego było to coś niesamowitego, taki proces, nie widział takiego procesu, tak? No bo pewnie w Belgii mają te obszary bardzo zagospodarowane i nie pozwalają sobie tam, żeby coś zarastało. Więc myślę, że dla nich to jest też ciekawe. No oczywiście są nasze badania już tam publikowane w literaturze międzynarodowej, ale to tak jak Kasia mówi, no my, superwajzorzy nam niejako pomagają zwrócić uwagę na te trendy, bo my oczywiście czytamy tą literaturę, tylko tej literatury jest tak dużo, że nie da się być ze wszystkim już na bieżąco. Magda? To jest też ciekawe, ile podczas takich wyjazdów, takich staży, nawet krótkich, tygodniowych czy tam miesięcznych, można się dowiedzieć. Dla mnie ciekawym doświadczeniem i właściwie bardzo edukacyjnie uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny element tego mojego stażu, jest to, że poznaję tutaj problemy takich systemów żywnościowych, które są badane przez naukowców, przez doktorantów, postdoków i pracowników tego instytutu na obszarach afrykańskich, globalnego południa. I to jest też ciekawe, jak ten problem marnowania żywności i funkcjonowania takich systemów żywnościowych w różnych kontekstach geograficznych i kulturowych jest ważny. I mimo tego, że jestem w kraju zachodnim, to bardziej zwracam tutaj uwagę na problemy krajów jeszcze wciąż rozwijających się, gdzie te problemy systemów żywnościowych, zrównoważenia systemów żywnościowych są wciąż na takim poziomie, gdzie faktycznie badania i rozwiązania tych problemów powinny zajmować badaczy północy. Żeby dostęp do tej żywności w różnych kontekstach geograficznych i kulturowych, w różnych miejscach geograficznie, regionach geograficznych i kulturowych, był zadowalający, był dobry, prawda? I to jest też pokazane, że realizacja agendy do spraw zrównoważonego rozwoju ONZ, ta agenda 2030 i realizacja tych 17 celów, których 5 właściwie dotyczy walki z głodem, zrównoważonej konsumpcji i tych problemów konsumpcyjnych, one zarówno powinny być wdrażane, czy te wszystkie wartości osiągane zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak i globalnego południa, tylko dochodzimy do tego różnymi drogami. I ta perspektywa bycia gdzieś, poznając badaczy, których prawdopodobnie w Polsce nie miałabym szansy spotkać, ale dzięki takim kontaktom, dzięki wyjazdom mam szansę porozmawiać z badaczami, którzy zajmują się systemami żywnościowymi w Republice Południowej Afryki albo w Namibii, prawda? Dzięki temu zyskuję też pewną taką perspektywę na ten problem marnowania żywności u nas i te podejście człowieka do problemu marnowania żywności, tych zrównoważonych systemów żywnościowych. Mam już trochę na koniec takie pytanie bardziej prywatne. Nie musicie też bardzo prywatnie na nie odpowiadać, ale zastanawiam się nad tym, że
Wasza praca naukowa jest bardzo aktualna i dotyczy bardzo aktualnych problemów. Tego, o czym czytamy też w gazetach. I czy wy, wybierając ten kierunek i też swoje specjalizacje, zdawałyście sobie sprawę, że będziecie się zajmować czymś, co jest tak naprawdę teraz tym pierwszym frontem, kwestiami klimatu, kwestiami środowiska, dobrostanu ludzkiego, żywności? Czy to był jakiś przypadek i jak w ogóle doszło do tego, że zajmujecie się tym, czym się zajmujecie? Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie z jednej strony. Z drugiej strony, jednak jak się idzie na studia geograficzne, to wydaje mi się, patrząc i po sobie, i po ścieżkach kariery moich studentów, w większości to są osoby, które są pasjonatami tego po prostu tematu. Więc jeżeli ktoś idzie na takie studia, to z reguły po prostu jest zainteresowany tym tematem i później siłą rzeczy, jakby na etapie drogi naukowej, jeżeli decyduje się kontynuować tą karierę już na uczelni, to wybiera sobie takie tematy, które go bardzo interesują. Ja też dokonywałam trochę pewnych takich zwrotów, można powiedzieć, w tym, czym się zajmuję, bo właśnie też wcześniej się trochę bardziej zajmowałam tematyką związaną z kwestiami mieszkaniowymi. Więc myślę, że to jest taki naturalny proces, żeby po prostu iść za takim swoim wewnętrznym głosem serca i tym, czym chcemy się zajmować. Jeśli o mnie chodzi, to tutaj nie zastanawiałam się, czy ta tematyka będzie bardzo aktualna. Natomiast jakby zawsze lubiłam takie szerokie tematy, tak? To geografia generalnie jest taka interdyscyplinarna. Też ta moja ścieżka, tak? Ta ekologia krajobrazu, gdzie mam zarówno człowieka, jak i środowisko powiedzmy w równych proporcjach, znaczy w różnych tematach to te proporcje są różne. Więc jakby zawsze nie chciałam się w jakiejś tam jednej konkretnie dziedzinie bardzo zakopywać. I myślę, że to tak w zasadzie od początku studiów nie wiedziałam, tak, że zostanę ekologiem krajobrazu. Najpierw mnie fascynowała w ogóle turystyka, potem myślałam po wykładzie na pierwszym roku z geografii społeczno-ekonomicznej, geografii człowieka, w zasadzie chciałam zajmować się tym. Potem nawet wciągnęło mnie gleboznawstwo, a w zasadzie to będąc ekologiem krajobrazu, ja się tym wszystkim zajmuję, tak? To mi zapewnia takie właśnie. I z jednej strony to jest nie do końca fajne, tak? Bo trochę się wstawiam w takiej pozycji, że powinnam się na tym wszystkim znać. Natomiast powiedzmy mam pewną wiedzę o tym wszystkim, natomiast jakby mogę tutaj się dokopywać do różnych szczegółów, które są mi potrzebne. Ja uważam, że to, że my i być może Kasia i Agnieszka zgodzą się ze mną, ale być może my zajmujemy się takimi tematami aktualnymi, to wynika też z tego, że to jest pewien etap rozwoju. I my poszukujemy tych tematów badawczych, które są nie tylko atrakcyjne dla nas, ale są aktualne. I to jest też taka cecha geografa. Geograf zawsze obserwuje to, co się dzieje wokół niego. I każdy ten problem, który tutaj omawialiśmy, ten problem dla nas problem badawczy, prawda, dla kogoś problem życiowy, my go obserwujemy z pewną taką już wiedzą geograficzną, wiedzą o tym środowisku geograficznym. Dzięki temu, że mamy wykształcenie też geograficzne, wydaje mi się, że mamy też taką wiedzę na temat tego środowiska, która jest bardzo szeroka i w wielu kontekstach ona pomaga profilować pewne badania, czy profilować nas, tą naszą ścieżkę kariery na te problemy najbardziej aktualne współcześnie. Prawda? To też jest związane z tym, że my cały czas funkcjonujemy w kontaktach międzyinstytutowych, międzyinstytucjonalnych, pomiędzy nauką, ale też organizacjami branżowymi. My współpracujemy z instytucjami zajmującymi się danymi problemami środowiskowymi, czy na przykład w moim przypadku organizacjami zajmującymi się charytatywnie dzieleniem się żywnością. I my te problemy takich instytucji dostrzegamy i próbujemy je rozwiązać na gruncie naukowym, również na przykład oferując pewnego rodzaju analizy eksperckie, czy raporty eksperckie, które będą gdzieś tam zaznaczać i taki dany problem, który jest problemem globalnym, próbować rozłożyć na czynniki pierwsze, tak, żeby go można było jakkolwiek zrealizować, czy zaopatrzyć i rozwiązać na tej małej, mniejszej skali. I to też wynika z tego, że my uczestniczymy między innymi w takim projekcie HESGEO, gdzie te różnego rodzaju konteksty i problemy światowe, które się rozgrywają w różnych miejscach, możemy przekładać na warunki polskie, możemy z nich czerpać, ale też ta relacja jest taka
dwustronna, prawda? Że to, co my badamy na gruncie polskim, to też staje się częścią tej wielkiej dyskusji światowej. Brzmi to bardzo interesująco. Ja osobiście z niecierpliwością będę czekała na wyniki waszych badań. A na razie wam dziękuję za tą rozmowę i za poświęcony czas. Dziękujemy. Dziękuję. A gościniami w studiu były dzisiaj Katarzyna Gorczyca, Agnieszka Nowak-Olejnik i Magdalena Kubal-Czerwińska. Słuchaliście podcastu HezGeo. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o poruszanych tu tematach, wejdźcie na stronę www.hezgeo.blog.